Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was dzisiaj na film, który mam nadzieję powtarzać co jakiś czas, nie wiem czy co miesiąc, w miarę możliwości. Czyli na koniec miesiąca robić takie podsumowanie tego, co testowałam w danym miesiącu, bądź na przełomie miesięcy, w ostatnim okresie, bo może być miesiąc, że nic nie testowałam. W każdym razie chcę się z Wami dzielić tym, co być może odkrywam, co mnie zaskoczyło, co wzbudziło we mnie jakieś emocje, może coś bym chciała mieć, bo te testy były takie fajne, a może coś mnie strasznie mocno odstraszyło. O tym dzisiaj i mam nadzieję, że to będzie dla Was bardzo ciekawa seria. Mam przygotowane swoje notatki, no bo to robię w różnym okresie, nie jedno po drugim, nie jedno przy drugim, żeby tak pamiętać. Jak już siądę do tych nagrywek, to chcę Wam jak najwięcej móc powiedzieć o danym zapachu. Nie zamierzam się też tutaj nimi obsikiwać jakoś za bardzo, bo w większości to są mocarze dobrze się utrzymujące. Ja bym chciała dzisiaj pachnieć jednak tym, co pachnę. Mam też przed sobą iPada i będę z niego korzystała, żeby Wam tu mówić trochę o nutkach, co tu się znajduje, a co faktycznie ja wyczuwam. No i co? Przejdźmy może jako pierwszy, to będzie zapach. Bardzo dziwna nazwa marki, w ogóle nie słyszałam o tej marce. To jest Pictura Fragrance Suriname Vert, nazywa się zapach. I teraz Fragrantica mówi nam, że znajduje się tu marakuja, nuty zielone, gujawa, woda kokosowa, gazolinę. Gazolinę to jest benzyna. Nuty serca, jest to zielony las, petrichor, gardenia, plumeria, magnolia, orchidea, nuty ziemiste, heliotrop, miód. A w nutach bazy jest kwitnący nocą jaśmin, bursztyn, piżmo, drewno kaszmirowe, mech, balsam peruwiański, balsam tolu. Co ja myślę o tym zapachu? Ten zapach dla wielu okaże się, tak myślę sobie, czymś trochę może nie do przejścia. Dlatego, że ja na przykład tego nie wyczuwam, ale mój mąż wyczuł i mówi, że początek tego zapachu to jest jak taki lek, który kiedyś się podawało, taki mleczny, w takim małym pojemniczku dla dzieci. On miał taki specyficzny zapach i że to mu strasznie od razu przyszło na myśl. Natomiast później nawet mu się podobał, no ale mówi, jest ok, ale też bez jakiegoś tam strasznego szału. Natomiast tak, ja od razu, mi ten zapach od razu przywołał wakacje w jakimś pięknym, słonecznym miejscu. Zdecydowanie dla mnie dochodzą te egzotyczne, tropikalne owoce do głosu, połączone z jakąś taką zielonością, może nawet właśnie tą ziemistością. Ponieważ odczucie tych tropikalnych owoców jest tak, jakby one były jeszcze zielone, niedojrzałe. I to nie jest taki soczysty zapach, to jest dosyć świeżo-zielony jednak zapach, ale nadal w tym takim wajbie właśnie tropikalnym. Nie wiem, czy ten zapach dotarłby do dużego grona osób, bo jest w nim coś, muszę powiedzieć, specyficznego, ale to dopiero ta specyficzność dochodzi, słuchajcie, do głosu po, nie wiem, 3 godzinach. Na ogół mamy coś takiego w zapachach, nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja mam na ogół tak, że pierwszy węch to jest, pierwsze psiknięcie zapachem, to jest na ogół, dochodzą do nas różne nuty. Niektóre zapachy są od razu zblendowane tak idealnie, że nie wyróżniamy nut,
ale większość jest tak, że pierwsze psiknięcie, wiele nut jesteśmy w stanie odczytać, które są, natomiast dopiero jak się zapach ułoży, to nam opowiada jakąś historię, czyli nie wiem, jest dla nas przyjemny, kojarzymy z kobiecością lub bardziej letni, no już coś możemy powiedzieć. Ten zapach po ułożeniu się na skórze bardziej odstrasza niż jego początek, przynajmniej w moim odczuciu. Ale kolejna sprawa, on jest bardzo bogaty, jak Wam czytałam te nuty, jest bardzo bogaty nutowo. Wydaje mi się, że trochę przeładowany, w związku z tym nie ma możliwości, żeby każdy z nas go czytał tak samo. To będzie zależne pewnie od nosa, od skóry, od nas samych, jak ten zapach odbierzemy. Więc ja bym uznała, że jest to ciekawy, ale raczej bym go zaliczyła do dziwnych zapachów. Mimo że ogólnie powiem szczerze, mi się podobał. Markę Mauboussin znam, ale znam, co to znaczy. Znam jej 2 zapachy. Kiedyś coś testowałam też więcej, natomiast różnie było z trwałością. Ja dostałam zapach od Karolinki, pozdrawiam Cię serdecznie. Zapach, który się nazywa, słuchajcie, Mauboussin Histoire d'Eau. Nigdy w życiu nie słyszałam o tym zapachu. Butelka, którą Wam wyświetlam, tu. Butelka to jest po prostu sztos. Jest przedziwna, ale no ma coś w sobie tak kosmicznego. I chciałabym Wam opowiedzieć o tym zapachu, bo on mnie turbo zaskoczył. I może zacznę od tego, że jest to zapach stworzony przez Christine Nagel. Myślę, że albo Nagel, nie wiem jak ona się czyta. Raczej jak się interesujecie perfumami, to obiło Wam się o uszy to nazwisko. To jest, słuchajcie, kompozycja z 2002 roku, więc wow. Ale powiem Wam, co w tej kompozycji jest, bo myślę, że nuty wskazują na coś, co wyprzedziło swoją epokę. Okej, to było 23 lata temu, no ale 23 lata temu to jest kupę czasu, nie? Mandarynka i liang-liang, w nutach serca jest gałka muszkatołowa, kardamon i pieprz, a w nutach bazy jest skóra, bursztyn, mirt i piżmo. A zerknę sobie w notatki, chociaż tego zapachu nie da się zapomnieć. Uderza Was na początku mandarynka z pieprzem. Na piżmie. Czujecie, że to wszystko leży na takim pięknym kobiecym piżmie. Zapach jest świeży przez tę mandarynkę, ale jest tak uwodzicielski. Chyba za sprawą tego piżma. Niezwykle tajemniczy. Później, słuchajcie, kiedy on zaczyna, w ogóle się zmienia. To jest niesamowite, że ten zapach się fantastycznie zmienia. I on później przekształca się w taką trochę świeżokorzenną opowieść, ale nadal, jak Wam mówię, świeżokorzenna, to nic Wam to nie powie. Ten kardamon, który tam się znajduje i ta gałka muszkatołowa, one zaczynają krążyć wokół mandarynki. Cały czas czuć bazę piżmową. Cały czas czuć te piżmo takie strasznie kobiece, gładkie i takie wręcz mleczne. Tylko nie w sensie, że czujecie mleczność, tylko piżmo w tym zapachu gra rolę czegoś miękkiego, niezwykle miękkiego. Zapach jest totalnie inny niż cokolwiek poznałam. W dobie obecnych flankerów i wykonywania jednego zapachu po 1000-kroć, bo na przykład dodanie Intense albo Parfum, albo Absolute, albo Extreme nie oznacza tak naprawdę żadnej zmiany. To jest dodanie tylko albo tuberozy, albo dobicie wanilią, albo dobicie czymś tam i tak naprawdę to wszystko. I w dobie takiego tworzenia flankerów, kiedy człowiek zderza się w mainstreamie z takim zapachem,
który w ogóle nie jest vintage. Mówi się, że zapach 20-letni już powinniśmy traktować jako zapach vintage. W ogóle bym go tak nie skategoryzowała. Zresztą CK1 też jest z 90 chyba drugiego w ogóle, więc jeszcze grubiej. I też nie uważam, że jest vintage. A czemu pomyślałam o CK1? Bo akurat ten zapach był ze mną przez dłuższy czas. A niektórzy go klasyfikują jako vintage. Tutaj, gdybyście mieli pomyśleć o tym zapachu i nie wiem, spróbować go do czegoś przyrównać, to ja nie poznałam jeszcze zapachu, który mogłabym do niego przyrównać. Muszę Wam powiedzieć, że generalnie mnie oczarował. Nie wiem, jakie do końca ma parametry. Na nadgarstku, testowanie na nadgarstku to było czuć go calutki dzień. Natomiast testowanie globalne, no już nie. Czym się różni? No po prostu mój nos bardzo szybko przywyka do piżma i w takim noszeniu globalnym ja bardzo często, jeżeli taka silnie jest wyczuwalna baza piżmowa, to mój nos w pewnym momencie dnia przestaje już, tak się przyzwyczaja do tego zapachu, że przestaje go czuć. Więc generalnie bym powiedziała, że zapach jest bardzo długotrwały, bo na nadgarstku, który nie jest cały czas przy nosie, tylko ja go sobie co jakiś tam czas do tego nosa przytykam, wyczuwałam go naprawdę calutki dzień. Niesamowicie zapadł mi w pamięć ten zapach na tyle, słuchajcie, że poszukiwałam, żeby go kupić. Nie jest to możliwe. Wszędzie był niedostępny. Nie wiem, czy jest wycofany, czy o co chodzi. Bardzo wielka szkoda, bo przyznam szczerze, że ten zapach, no nie obraziłabym się, gdybym go miała w kolekcji. Naprawdę. A uważam, że ta butelka to też troszkę wyprzedziła jednak swoje czasy. Fantastyczna. Udało mi się też w ostatnim czasie przetestować zapach, z czego bardzo się cieszę, Guerlain Chamat Eau de Toilette. To jest z tych takich, zresztą ja Wam butelki pokazuję, więc będziecie wiedzieli, która to jest linia. Ja Wam może coś tam przeczytam o nim, bo to jest w ogóle zapach z 2021 roku. I powiem Wam tak, że tutaj, jeżeli chodzi o nuty, to mamy galbanum hyacynt, później mamy ylang-ylang, jaśmin, liść czarnej porzeczki i później mamy wanilię, drzewo sandałowe. Nie wiem, jak to się stało. Może jaśmin jest tak podany. Nie wiem ogólnie, o co chodzi. Natomiast ten zapach to jest zapach aldehydowy 100% Chanel No. 5 bądź, tak jak ja mam, Amouage Dia 40. Bo to są ogólnie bardzo podobne zapachy. To jest zapach bardzo silnie mydlany, ale te mydło jest stricte aldehydowe. Jeżeli ktoś zna Chanel No. 5, to wie, że to jest specyficzna mydlaność zapachu. Bo jest też taka mydlaność zapachu, która wiąże się z takim mydełkiem do rąk, trochę gdzieś tam pachnącym. Na przykład też swoistą mydlaność wychwycimy w Lancôme Rose or Die, czyli właśnie taka róża na sposób mydlany. Nie mylmy tego, bo aldehydy dają inny typ właśnie tej mydlaności i o takim typie mydlaności mówię tu. I to jest dziwne, no bo jak widzicie, nie podają tutaj, przynajmniej Fragrantica nie podaje, żeby aldehydy były, a jednak na mnie układa się tylko w ten właśnie sposób. Trwa tak cały czas, ale cały czas to mam na myśli 2 godziny. Ta woda toaletowa nie ma żadnych parametrów, naprawdę bardzo, bardzo nikłe. Więc jeżeli o to chodzi, nie zachwyciła mnie. Druga też sprawa jest taka, że ja się polubiłam z aldehydami. W końcu przyszedł ten czas, czekałam, kiedy to nastąpi. Ja się polubiłam z tymi aldehydami, z tą mydlanością aldehydową. Bo kiedyś dla mnie aldehydy to była ta mydlaność, ja bym ją tak określiła jako strasznie spirytusową wręcz taką, że jest jakiś taki
podtekst gryzący w nos tej mydlaności, że ona jest taka szorstka, ostra, mocna. I to mi właśnie tak nie pasowało, trochę bardzo alkoholowo to wybrzmiewało. I to mi tak nie pasowało. A teraz właśnie mam tak, że Amouage Dia 40, które mam, to po prostu uwierzcie mi, że w tym zapachu to się czuję jak królowa. Jak królowa, daje słowo. Piękny, cudowny zapach. Myślę, że jestem dzisiaj nawet gotowa na to, żeby mieć Chanel No. 5. Chociaż jeszcze nie kupiłam. Uważam, że jak mam Amouage, to nie potrzebuję Chanel. Uwierzcie mi, że one przynajmniej w pewnej fazie są do siebie strasznie podobne. Amouage daje nam coś więcej, bo ono później się przepięknie przekształca i daje coś niesamowitego. A z tego co pamiętam, Chanel jest dosyć jednak jednostajna w tym zapachu. I właśnie tak samo o tym Guerlain bym powiedziała, że jest takie już jednostajne w tym swoim zapachu. A ja lubię to, żeby ten zapach po jakimś czasie dał mi coś więcej. Ta mydlaność nie musi znikać, ale niech się pojawi coś jeszcze. Natomiast tutaj w nutach jest mówione o hiacyncie, o galbanum. Może to galbanum jest tutaj tak podane, albo w takim stężeniu, że wręcz jest odbierany przeze mnie jako aldehyd. Ciężko mi powiedzieć, ale brakuje mi właśnie jakiegoś takiego skrętu w jakąś stronę. No przynajmniej na mojej skórze. Niestety jest to dosyć jednostajny zapach. Kolekcja Maison Lancôme. Nawet nie wiedziałam, że taka jest. Piękne, bardzo proste buteleczki, śliczne korki. Taka droższa wersja z Lancôme. Ja mam Absolu, to też jest taka linia droższa, bardziej butikowa. Nie wiedziałam, że jest jeszcze jakaś inna. No ale już się dowiedziałam, bo dostałam właśnie próbkę zapachu Jasmine Marcepan. I chciałam Wam o tym zapachu troszkę opowiedzieć. Natomiast najpierw przejdziemy do tego, że ta kompozycja została stworzona przez Dominique'a Ropion w 2016 roku. I bardzo prosty skład tej kompozycji jest, bo jest tylko jaśmin wielkoistny, jaśmin, migdałowiec, piżmo, wanilia, bourbon, drzewo kaszmirowe i drzewo sandałowe. I jak nazwa mówi, Jasmine's Marcepan, taki ten zapach jest. Nie wszyscy go tak wyczuwają, bo nie każdy umie dobrze czytać migdał, moim zdaniem. Natomiast dla mnie to jest 100% migdałowy zapach. Migdałowo-jaśminowy. To jest ten jaśmin taki mocny, taki słodki, ciężki, mroczny, a wieczorowy, połączony właśnie z migdałowością, która jest marcepanowa, bo ogólnie marcepan powstaje z ucierania migdałów z cukrem i z tego powstaje marcepan. To są dosłownie 2 składniki i tam więcej nic nie ma. I dlatego nie wiem, jak ktoś odbiera. Kiedyś w ogóle u nas marcepanowe słodycze nie były dostępne. Pamiętam, że moja siostra była w Niemczech i właśnie moja ciocia kochała się w marcepanie. Ja też bardzo lubiłam. Marcepan jest specyficzny, bo marcepan oprócz tego, że jest strasznie słodki, to go czuć pod zębem. On jest taki wręcz ziemniaczany. Czasami ma się wrażenie. No a to dlatego, że migdał jako orzech jest twardy. Bardzo ciężko go tak utrzeć na delikatną, gładką masę. On się nigdy tak nie utrze. On zawsze będzie taki grudkowaty. No i taki też jest właśnie marcepan. Jeżeli ktoś zna zapach marcepanu, no to skojarzy sobie ten zapach dokładnie. Ale muszę Wam powiedzieć, że ten zapach jest zaskakujący, mimo że to jest jaśminowo-marcepanowa opowieść. Przede wszystkim wydaje mi się, że ten zapach może być przez Was odebrany dziwnie. Dlatego, że połączenie jaśminu z migdałem, jeżeli komuś to się w nosie zleje, bo to się zleje po pewnym czasie, on się tak układa i jest już taki bardziej zblendowany na skórze, to może się wręcz komuś skojarzyć w jakiś sposób apteczny. Ale migdałowość też ma taki trochę wydźwięk apteczny. Jak tak zaczniecie migdał sobie dokładnie wąchać, rozcierać go, zobaczycie, jakie aromaty z niego się wydobywają. Nie wiem, olejek migdałowy powąchacie na przykład. To
mogą być takie myśli, że tam jest coś takiego bardziej aptecznego. Nie wiem, słuchajcie, jak to się stało. Ten zapach położył mnie na łopatki w sensie takim, że spodobał mi się bardzo. Niebywale mi się spodobał. To, jak to się w ogóle nosiło, fajne parametry. Ja kocham taki jaśmin. Jeszcze z tym marcepanem, z tym migdałem, który tam w ogóle krąży. Jak to pięknie później się układa na skórze. Jakie to są niesamowite w ogóle doznania, ponieważ mam takie wrażenie, jakby to był najbardziej luksusowy kosmetyk, który na siebie nałożyłam. Nie mogły dostać za bardzo tego zapachu, a przynajmniej nie w takiej normalnej cenie, w jakiej on powinien być, no bo jak wejdziecie sobie na Lancome, to tam nie są te ceny jakieś chyba takie turbo zabijające, natomiast ja chyba na jakimś dyskoncie tylko znalazłam ten zapach, jeszcze będę szukać, no na ten moment, kiedy to nagrywam, ciężko było, znalazłam go tylko chyba za 800 zł i teraz czy ja chcę na ten zapach wydać 800 zł, ja wydaję czasami takie pieniądze absurdalne na zapachy, słuchajcie, różne dziwne, a jak coś mnie tak zadziwi, to się nad tym zastanawiam. Są zapachy, w które od razu idę i dosłownie to jest sekunda i podjęcie decyzji, a są zapachy, które jak widzę, że jest słaba dostępność, to zaczynam się nad nimi zastanawiać, bo z jednej strony opowiadać Wam o zapachu, który z tą dostępnością jest średnio, to nie chciałabym nikogo stawiać w kłopotliwej sytuacji. Wiem, że jesteśmy tutaj takim zbiorem ludzi, pasjonatami tych perfum i bardzo lubimy poznawać nasze perełki. Ja staram się poznawać Wasze perełki i brać od Was to, co Wy macie. Wy staracie się poznać to, o czym ja mówię w filmach i to jest super też, że często dzielicie się tym, jak różnie to odbieracie. I z jednej strony fajnie by było mieć ten flakon, bo moglibyście kupić czy odlewki, czy próbki i sobie sprawdzić i może byłaby taka miłość jak u mnie i to by było super, pokazać Wam coś innego, a drugie mam z tyłu głowy, że często mi piszecie, namówiłaś mnie, kupiłam cały flakon, no a to byłoby może jakieś ograniczenie jednak w przypadku tych perfum. Zastanowię się, ja je poszukam, może się pojawią jakoś na rynku, bo to nie jest jakiś strasznie stary wypust, przynajmniej nie tak stary jak Mauboussin. Tu jakoś mnie to tak nie dziwi, ale no, ta dostępność, z drugiej strony chyba z Lancome też można zamówić i przyślą do Polski i pewnie jeszcze dadzą jakieś próbki, chociaż nie każda marka daje, ale może. To jest do zastanowienia się, ponieważ ten zapach naprawdę mnie uwiódł. Jak ja się tak zacznę rozwodzić nad jednym zapachem i gadać godzinami, to te filmy będą o próbkach strasznie długie. Ale mam nadzieję, że po prostu potraktujecie to jako przygodę perfumową razem ze mną, bo mam nadzieję, że opisuję Wam to na tyle jasno, że możecie sobie w ogóle to wyobrazić. Poznałam, i to Wam mówiłam w filmie w holu perfumowym, że dzięki Mirelli też poznałam zapach Archiste i to jest Almond Suite. Marki Archiste nie znałam i to jest tak, że on na początku mnie jakoś strasznie nie oszołomił. Może dlatego, że ja go testowałam na równo. Na jednym nadgarstku był on, a na drugim było Café Tabac od Aedes du Venustas. I nie wiem dalej, czy dobrze tę nazwę powiedziałam. Mam nadzieję, że tak. Ważne, że nazwę zapachu poprawnie mówię. W każdym razie tamten mnie po prostu na tyle uwiódł i tak strasznie mnie oczarował, że ten zszedł na dalszy plan, ale postanowiłam dać mu drugą szansę i potestować go bez obecności żadnego innego zapachu. I co tutaj mamy? To jest w ogóle zapach z 2024 roku, czyli z tamtego roku i to stworzyła Salice Becker. I teraz co w nim mamy? Mamy gorzki migdał, plaster miodu, bergamotkę, różowy pieprz. W nutach serca jest beton, szafran, kwiat pomarańczy, neroli, labdanum, a w nutach bazy jest zamsz, smoła sosnowa, cukier i absolut wanilii. Muszę Wam powiedzieć, że jak czytam nuty,
to myślę, kurczę, co to może być za kompozycja? Po co ten beton? Po co ta smoła sosnowa? O co tu chodzi? Jeszcze tu ten neroli połączony z kwiatem pomarańczy, czyli kwiat pomarańczy raz, dwa. I tak sobie myślę, o co tu może chodzić. Ale nie tak go odbieramy. Ja sobie porobiłam notatki i może przejdę do tych notatek, no bo faktycznie nie tak go odbieramy. Uderza w nas migdał na samym początku. Migdał rządzi. Jest to migdał niesłodki, tylko, znaczy on ma swoją ogólnie słodycz, ale nie jest dosłodzony niczym. I czujecie skórkę migdała. Ono ma specyficzny zapach, troszkę goryczkowaty i dosłownie ją czuć. Natomiast za moment to tak jakbyśmy go rozgryźli, zaczynamy go rozgryzać i takie mleko migdałowe się tworzy. Jakby przez połączenie naszej śliny i tego rozgryzionego migdału tworzy nam się takie jakby mleko. No i te mleko jest też nieprzesłodzone póki co, czyli jakby ten cukier i ta wanilia nie do końca dochodzą do głosu, ale jest otulające. Zaczyna być taki otulający, przyjemny, ciepły bardzo ten zapach, a dopiero po godzinie dochodzi zamrz do głosu. No i połączenie tego zamszu z tym migdałem to jest bardzo ciekawa propozycja i bardzo kobieca, bym powiedziała jednak, chociaż jest to unisex, to jakoś silnie w mojej głowie zapach skręca w damską stronę. Moim zdaniem zapach idealny na chłodniejsze dni, ale nie wiem czy na mrozy, chociaż no, kto co lubi, ale też nie powiedziałabym, żeby to był zapach w stylu gourmand. Jego po prostu wydźwięk cały jest dosyć ciepły i otulający, ale nie powiedziałabym, że jest w stylu gourmand. I teraz, czy ja bym go chciała mieć? Z jednej strony bardzo mi się podoba, z drugiej strony nie wiem, kurczę, tak jakby nie do końca mnie porwał tak, jakbym chciała. Bo na przykład w przypadku tego Mauboussin Histoire d'Eau jest tam coś wibrującego, no coś wibruje ze mną. A tu już tak nie do końca. Także nie wiem, czy trafi do mojej kolekcji. Najprawdopodobniej jakiś inny zapach z tej marki trafi do mojej kolekcji, bo ten zapach mi pokazał, że są to bardzo ciekawie komponowane zapachy. Nie wiem, czy tak mogę stwierdzić po jednym zapachu, ale tak stwierdzam. Nie wiem, czy znacie taką markę jak Dannam. To jest marka, która ma takie, ja już ją widziałam nieraz, zresztą widzicie, to są takie przezroczyste buteleczki z napisami jakimiś chińskimi, czy jakimiś takimi, nie umiem odróżnić tych ich rysunków. I było mi dane przetestować zapach Matcha Soft Serve i chciałabym Wam o nim opowiedzieć, ponieważ to może być dla kogoś ciekawe. Może ktoś poszukiwać takiej woni i bardzo się też cieszę, że było mi dane przetestować to. Otóż to, co my mamy tu, to herbata matcha, wanilia, mleko, rurka z gałką lodów. Tak, to jest zapach matchy. To jest zapach matchy latte. Czuć mleczność i czuć matchę. I teraz tak, ktoś powie, to bardziej jak może herbata zielona. Jeżeli ktoś kiedykolwiek wąchał matchę, no to jednak skojarzenie będzie miało w kierunku matchy, zdecydowanie. A jeżeli ktoś nigdy nie wąchał matchy, no to będzie miał skojarzenie z zieloną herbatą, bo to będzie mu po prostu najbliższe, żeby to tak te zapachy połączyć. Także odbiór tego zapachu zdecydowanie będzie zależał od tego, co znacie. Dlaczego on generalnie można go uznać za zielony zapach, bardzo taki świeży, odświeżający, tak jak też matcha w sumie jest. Jeżeli ktoś lubi, bo ja nie cierpię, ale jeżeli ktoś lubi, Gosia, pozdrawiam Ciebie, chyba lubisz matchę, bo bardzo dużo jej pijesz.
Ja nie przepadam, natomiast właśnie no jest wiele osób, które do matchy się przekonało i szczególnie latte matcha jest obecnie też bardzo taka popularna moim zdaniem zamiast kawy. I to tak pachnie i tu nie ma nic więcej do powiedzenia, to po prostu tak pachnie. Więc jeżeli ktoś lubi zapach matchy, to może mu się spodobać. Ten zapach może być czymś dla niego. Mnie nie porwał. Udało mi się też poznać, słuchajcie, markę Bibbi Vanilla Factor. I teraz tak. Była też próbka tej marki Aedes właśnie od Cafe Tabak, ale komuś przesłałam ją dalej i nie pamiętam teraz, co to było, ale pamiętam, że to było coś ciekawego, słuchajcie. No i głupia jestem, bo nie zapisałam sobie, nie zrobiłam notatek i to poszło dalej do którejś z Was, może któraś się odezwać, która dostała próbkę tego zapachu i powiedzieć parę słów, napisać o nim, bo jestem bardzo ciekawa. W ogóle możemy tutaj podyskutować o tym, co Wy też testowaliście i co Wam skradło serca w ostatnim czasie. W każdym razie, jak nazwa mówi Vanilla Factory, no to nazwa mówi, że zapach waniliowy. Najpierw Wam przeczytam nuty, zaraz Wam wszystko opowiem. W nutach głowy jest gałka muszkatołowa, różowy pieprz i bergamotka. W nutach serca jest szafran, czarna herbata, piwonia. W nutach bazy jest paczula, wanilia, czarna ambra, papierus. Dużo, ale tu się dużo nie dzieje. Powiem Wam tak. Nie wiem, co mnie jeszcze trzyma, że ja tego zapachu nie kupiłam. Myślę o nim cały czas. Chodzi mi po głowie non-stop. Myślę, że w końcu do mnie trafi. Dlaczego? To jest najbardziej intrygująca wanilia, jaką ja kiedykolwiek wąchałam. A intrygująca jest dlatego, że nie jest słodka. Jest przyprawowa, jest pieprzna, jest naprawdę czymś totalnie wytrawnym. Ja tu nie wyczuwam, tu niby jest wanilia, tu nie wyczuwam grama słodyczy. I moim zdaniem w ogóle papirus, który tu jest, powoduje, że zapach w odbiorze jest suchy, że ta wanilia jest tu sucha. Jest też czarna ambra, która też za to może odpowiadać, ale z drugiej strony może też odpowiadać za taki troszeczkę, kurczę, nie chciałabym tego mówić, bo źle mnie zrozumiecie, bo zapach nie ma żadnych zwierzęcych w odbiorze, jakichś takich zwierzęcych konotacji, tylko właśnie czarna ambra może dodawać też oprócz papierusu tej suchości, którą się wyczuwa, bo naprawdę jest to suchy zapach, ale tak niesamowicie zrobiony. Słuchajcie, tu się nie za dużo dzieje, ale jeżeli ktoś poszukuje najciekawszej wanilii, to mimo, że Angelique Noir do tej pory była dla mnie mistrzostwem świata, to muszę zwrócić honor i powiedzieć, że marka Bibbi zrobiła to. Na dzień dzisiejszy, na to ile waniliowych zapachów poznałam, najlepiej. Petarda zapach. No i ostatni zapach, jaki poznałam, to jest Maison Crivelli. Już chciałam powiedzieć hibiscus mahajat. W ogóle te próbki do Was trafią, do osób, które zamawiają. Infrarouge, Queer Infrarouge. Muszę Wam powiedzieć w ogóle, że marka Maison Crivelli jest marką specyficzną. Ona ma drogie zapachy, które są w tych czerwonych butelkach, to są ekstrakty, ale ma też takie w białych, przezroczystych butelkach i to są już takie normalne wody świeże, tam są jakieś takie cedry i tak dalej, bardzo, bardzo świeże tematy i one są też dużo, dużo tańsze od tych w czerwonych butelkach, ale te w czerwonych butelkach mają wspólną linię. Ja poznałam sporo zapachów, ale o tym Wam powiem, bo ten testowałam. Co innego jest, wiecie, kiedy ja jestem w sklepie i po prostu przewąchuję sobie je, a co innego jest, kiedy przez cały dzień noszę zapach, którym mój mąż się tak zachwyca i chodzi i mówi, że Boże Marta, całe mieszkanie, gdzie nie byłaś, tam po prostu Ciebie czuć.
zostawia ogromny ogon. Taka jest marka Maison Crivelli. To jest marka, tylko powtarzam, te czerwone butelki dla kogoś, kto uwielbia zostawiać ogon, uwielbia dawać o sobie głośno znać. To jest coś dla tej osoby. Co to jest Queer Infrarouge? Każdy tak naprawdę z tych zapachów w czerwonych butelkach jest zapachem owocowym. I to pierwsze będzie Was uderzało. Owocowość tego zapachu. Co my tutaj mamy? Mamy malinę, cynamon, bergamotkę, irys, osmantus. Irys jest pokazany jako korzeń irysa, zdjęcie, ale może jest irys, nie wiem. Cedr, skóra, agar, wanilia, paczula. Najgorzej, że oni też mylą, dlatego że czasami jest wypisany korzeń. W ogóle to jest, też Wam powiem jeszcze taką tylko kwestię techniczną co do fragrantiki. Fragrantika też to źle tłumaczy. Wielokrotnie jest tak, że musicie wejść na stronę producenta. Jeżeli na przykład nuta irysowa Was interesuje i zapach irysowy, to musicie nieraz wejść na stronę producenta i przeczytać dokładnie i sobie spróbować samemu to przetłumaczyć, bo fragrantika niektóre nuty źle tłumaczy. I zrobi zdjęcia ściągnięte skądś tam i sobie wstawia. I jedna osoba, która robi opis do danego zapachu, wstawi korzeń irysa, druga już kwiat irysa. A wiecie, to jest totalnie inny wydźwięk może być zapachu i to jest ważne, co tam tak naprawdę się znajduje. Więc też nie sugerujcie się tą fragrantiką, bo to po prostu jest, może być ludzki błąd. W każdym razie, przechodząc do Queer Infrarouge, niesamowity zapach, no one mnie wszystkie porywają, powiem Wam szczerze, naprawdę. Queer Infrarouge to jest owocowy zapach skórzany. Skórzaność nie jest taką typową skórzanością, jaką możemy znać, bo to jest taki zapach przez tę owocową słodycz, która tu się znajduje, to jest taki ta skóra jakby wyprawiona wręcz kolorem, która chcielibyśmy wręcz, żeby pachniała jakąś maliną czy czymś takim, nie wiem, torebka wyprawiona czerwoną skórą, tylko że nie ma czerwonej skóry, wiecie, to jest wszystko pomalowane, wybarwione, jak to się mówi. Ale odczucie takie jest, że te owoce są z Wami cały czas, one też robią taki ogon, to te owoce właśnie głównie zostawiają ten ogon, z tym, że skóra jest nieodzownie przez cały czas zapachu, bardzo silnie projektujące, to już Wam mówiłam. Ten zapach spodobał mi się bardzo, trafił na moją wishlistę. Na mojej wishliście są jakieś 3 zapachy od Maison Crivelli, bo ja uwielbiam tę moc, którą daje ta marka i mimo, że ktoś powie za 50 ml 1000 zł to jest dużo, dlatego to wszystko ląduje na wishliście, bo staram się jakoś trochę racjonalizować, co lepiej kupić, ale ja myślę, że Wy wszyscy chcielibyście poznać więcej zapachów Maison Crivelli, nie tylko te hibiscus mahajat, o którym mówią wszyscy, bo naprawdę to są zapachy warte poznania. Na przykład ten Queer Infrarouge to jest w ogóle zapach z tamtego roku. Czy jest tutaj kto? O, Jordi Fernandez stworzył te, może Jordi Fernandez, nie wiem, słuchajcie, jaka narodowość jest tego pana, ale możemy to chyba sprawdzić, wejść w niego, żeby właściwie spróbować go. Senior Parfumé. To pewnie będzie Jordi Fernandez. Wersalu w Hiszpanii. No to nie, to Jordi Fernandez chyba. J jako H chyba się czyta w Hiszpanii. Nie wiem, jak ktoś wie, to niech da znać. To nie jest zbyt istotne tak naprawdę. Te wymawianie tych wszystkich nazw dla nas to jest po prostu też niemożliwe, żebyśmy wszystko wiedzieli, nie? No, także to był ostatni zapach, o którym chciałam Wam powiedzieć. Moje testy uznaję za wybitnie udane. Wybitnie udane. Jest tu kilka zapachów, które naprawdę nie popłakałabym się, gdyby do mojej kolekcji trafiły. A czy Wy któryś z tych znacie? No i koniecznie podzielcie się, co Wy ostatnio testowaliście i co Wam sprawiło ogromną przyjemność i może chcielibyście mieć, bo trafiło na Waszą wishlistę, a może już kupiliście, bo nie mogliście się doczekać. A i jeszcze oczywiście testowałam Cafe Tabak, o którym Wam nie mówię, bo o zapachu Cafe Tabak to już
Mówię dużo, więc wystarczy. Buziaczki, kochani, pa pa!